A kto to tam szczeka? Ktoś tu szczeka. Au, au, au. Au, au, au. Wariaćku! Cześć, co? Tak cię nastraszyłem. Dzień dobry, to ja się z nim pobawię i zaczniemy odcinek. No chodź. Wariaćko wygłaskany i nakarmiony, jak widać sobie szuka gdzieś tam czegoś. A dzisiaj, no pogoda w końcu prześliczna. Słońce, troszkę cieplej. Kwiaty, rozkwitło wszystko, nawet słychać, że gdzieś tu pszczoły latają. Słychać też dookoła ptaki. No w końcu jest ładnie. Ja dzisiaj nie przyjechałem na cały dzień, no i ogólnie niedługo święta, więc przez najbliższe 2 albo 3 przyjazdy, takie w środku tygodnia, to pewnie będę zaglądał na kilka godzin. No ale jeżeli będzie taka pogoda, to myślę, że będzie warto. Co się będzie działo w tych odcinkach? Krótkie, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Pewnie trochę remontu, trochę ogródka, no pewnie niedługo też trzeba będzie trawę przekosić. Zobaczymy zresztą. A na razie ja malutki spacer dookoła. Na dworze mokrawo, jeszcze cały czas jest rosa, bo wczoraj sporo popadało, więc do ogródka to ja pewnie przyjdę później. A teraz to się chwilę pokręciliśmy, wariaćko znowu coś tam sobie przegryza, jakąś karmę. A ja, no rzecz, którą dawno temu powinienem skończyć, jakoś tak trochę mi się zapominało mi się przywieźć ten mostek, no aby z tego mostka wszystkiego poskręcać nie mogłem. Akurat z tym się troszeczkę zejdzie, no ale plan jest taki, żeby w końcu położyć to, zatkać to obudową i mieć z głowy oczywiście skrzynkę, bo tu u góry to jeszcze taki trochę chaos zostanie. Z tym się zejdzie, więc nie przedłużam, widzimy się po skończonej robocie. No dobrze, moi drodzy, ogarnąłem. Na szczęście już teraz było z górki. No tak średnio jestem zadowolony, jak to wygląda. Pokażę wam dlaczego. No bo w sumie te bezpieczniki nie są jakoś tak spasowane idealnie ze skrzynką. Tutaj też 2 miejsca zostawiłem. Musiałem sobie dociąć w tej chwili z zapasu. No ale w sumie tego i tak nie będzie widać, bo tu całość będzie obudowana jeszcze taką sporą szafką. Oczywiście szafka z dziurkami, żeby w razie czego tam powietrze dochodziło i tak dalej. W środku no wyszło jak wyszło. Nie jest źle, ja jestem w miarę zadowolony. Oczywiście, że można było to zrobić lepiej, no ale dla mnie jest ok. Natomiast nie jestem zadowolony z tego, co u góry. Tutaj mogłem lepiej troszeczkę te przewody poukładać. Tu zostały też przyłącza pod monitoring, bo tu gdzieś pójdzie jeszcze natynkowa skrzynka, gdzie będą zbiorczo podpinane kable zasilające kamery. 2 dziury też są, tam jeszcze wejdzie monitoring. No i tu jest dziura do góry pod strych, ewentualnie żeby tam też wyprowadzić w przyszłości prąd. No i zostawione jest też tutaj 2 miejsca pod ewentualne bezpieczniki. Ta dziura jest dosyć szeroka, bo oprócz tego, że wyjdzie tam prąd, to niechby się na dachu kiedyś pojawił jakiś taki off-gridowy mały panel, czy tam kilka paneli słonecznych, fotowoltaicznych, no to tu będę chciał sprowadzić się też w dół, zrobić może gdzieś tu właśnie w tej szafetce jakąś przetwornicę, no ale to jest pieśń przyszłości, na pewno nie na teraz. Okej, to myślimy co dalej.
Wejdę jeszcze dzisiaj sobie do tego ogródka jednak. Na początku myślałem, że nie, ale tak teraz chodzę i w sumie nie ma aż tak mokro. Jak ta sałata, którą pikowałem ostatnio? No chyba jest ok, chyba się przyjęła. A to raczej nie jest sałata, więc z jednym, czyli z tym, to ja się pomyliłem. I jakiś chwast przypikowałem. No maciupkie to było, więc do końca nie widziałem. No i trzeba będzie to pewnie podmienić. Jak gdzieś znajdę, zaraz może sadzonkę znajdę czy nie znajdę. No nic, na pewno się jakaś za chwilę trafi i wtedy najwyżej będzie podmianka. A co dzisiaj w ogródku? No oczywiście kontynuacja tutaj przekopywania i robienia miejsca na kolejne sadzonki. O, a tu już widzę, nawet mięta sobie ładnie wystrzeliła. No, tej mięty to ja mam trochę i ona z roku na rok coraz się bardziej rozrasta. Tu gdzieś też jest melisa. O, melisa też już widzę, ma małe listki. No i lubczyk. Z ziół to chyba te 3 sztuki. Tutaj też pasowałoby zrobić porządek, bo jak widzę chwast to już taki spory tutaj wybił. No ale z miętą to może jakoś to będzie. Dobra, co teraz? No trzeba jakoś ogarnąć, żeby tą część, którą tu zawinąłem, wykorzystać, czyli pewnie w tą albo w tą stronę rządek. Taki dosłownie kawałeczek, a ja się zmachałem jak nie wiem. Zostawiłem gdzieś w tamtym roku 2 karpy chrzanu. Nie widziałem, malutkie były i dosłownie dziesiątki drobnych korzeni od tego głęba takiego jednego odrosło. Tu jakieś większe, które te to może proste, to święta, niedługo to może wezmę ze sobą, a to no grube, na pewno w tamtym roku to przegapiłem, no bo to ma kilka centymetrów średnicy. O, nawet się rozrywa na mniejsze kępki. No i wytargać to wcale nie było tak łatwo. Wytargać i wyzbierać te wszystkie drobne korzonki. No jednak chrzan, jak jest tutaj przekopywany i pulchna ziemia, to się tak rozrasta jak głupi, więc niestety muszę się go pozbywać ręcznie, no bo chemii oczywiście to nie chcę stosować. A to wiadro z takimi różnymi chwastkami leci na drogę, na utwardzenie. Niech tam sobie ten chrzan rośnie. Postanowiłem też, że przytnę tą wierzbę, no bo w tym roku już jej przekopać nie przekopię za późno, a żeby nie zabierała za dużo wody, to może jak się obetnie wierzchołek, to te liście będą mniejsze i w ogóle drzewko mniejsze, nie będzie tyle tej wody, wilgoci z ogródka pobierało. No, a gałęzi to ja mam naprawdę całą kupę, więc ten rębak, no im szybciej, tym lepiej. W sumie, no mam 2 w tej chwili na oku. No i czemu chcę taki raczej w kawałkach, a nie zrębkę? No bo w tamtym roku była taka zrębka dosyć grubo nasypana, nawet 5 cm. No i szczerze mówiąc, niewiele jej teraz już zostało. Jak widać, w tych truskawkach obsypałem to solidnie. Nawet teraz możemy kopać i zobaczcie, ile tego jest. No nawet teraz zostało ze 4 cm. No a mimo to pesz wszędzie wyrasta, więc ta zrębka no może i ma sens, ale nie do końca, bo jeżeli jest chwast, to i tak on się szybko rzuca. Także te truskawki, które są obsypane tą zrębką, no pewnie ostatni sezon i trzeba będzie myśleć, co dalej tu robić. Bo ten pesz no ma takie korzenie, że wcale go łatwo się nie wyrywa. No tak, korzenie zostają, urywa się góra, więc to wszystko pod tą zrębką i tak się rozrasta. No wiadomo, że dzięki tej zrębce jest troszeczkę mniej tego chwastu, chociaż dla porównania tu zrębki nie było, albo była, ale w niewielkiej ilości, piesek to pewnie porozrzucał, chwastów nie ma. Trochę dalej, znowu tej zrębki ogromna ilość, o piesku, kopie i dopiero jest ziemia, no a chwast na chwaście i teraz ani to bardzo plewić, ani co z tym robić. A ty co, bawić się chcesz? No dobra, zaraz się pobawimy, tylko tak myślę, że pewnie trzeba będzie jeszcze przyszykować automatyczne nawadnianie. Tu w tych truskawkach, w tych winoroślach no jest jeszcze nie zrobione, ale tu dalsza część jest ogarnięta i pod tą włókniną niech się truskawki fajnie rozwijają. No i przy okazji niech to wszystko się nawadnia, bo podobno w przyszłym tygodniu znowu ma być powrót ładnej i ciepłej pogody, a nawet upałów. Więc takie zdalne, automatyczne bądź zdalne nawadnianie na pewno się przyda. Zobaczmy, czy działa. Pompa pracuje. Pompa wyłączona. Niech chwilę popracuje. W
Wczoraj był deszcz, więc za długo ona chodzić nie będzie. Ustawiłem dosłownie odliczanie na 5 minut i po 5 minutach się to wyłączy. A ja dzisiaj nie wiem, czy jeszcze się podejmę jakiejś roboty. Chyba nie. Godzina 19 i w końcu jest taka pogoda, że można i popracować delikatnie i też odpocząć. Także ja się trochę pokręcę. Słoneczko, jak widać, tam ma się akurat ku zachodowi. I jeszcze jedną rzecz, o której w sumie nie wspomniałem. No bo czymś tą ściółkę, te zrębki trzeba będzie zastąpić. No bo zawsze to jakaś osłona. Tym chemią mówię, tworzywem sztucznym, no za bardzo nie chcę używać. Też jak widać pesz przerasta. To było na próbę i pewnie ostatni sezon. Ale mam całą górę przecież słomy. Słomy zalegającej od lat w stodole. No bo teraz jak wszyscy robią te duże bele, no to bele takie jak te są jeszcze wykorzystywane. A to, co się porozwalało, no po prostu leży w takim chaosie i nieużytku. No tego już nikt dla zwierząt za bardzo nie chce wykorzystywać. Ja to zastałem w takim stanie i w sumie przez te kilka lat nic z tym nie robiłem. No ale pomału można by to sprzątać i po prostu wynosić, czy na ogródek, czy pomiędzy truskawki. To jest rozdrobnione, więc praktycznie żadnej roboty przy tym bym nie miał, aby to rozrzucić. No i będę miał porównanie, czy zrębka, czy słoma, czy może jednak ta agrotkanina, tworzywo sztuczne. Nie wiem, w tym roku mam zamiar przekonać się, jak będzie ze słomą. Ten dostał jeść na odchodne. No i zamiast zjeść albo zostawić w misce, jak zwykle zakopuje. No jednak suchą karmę jest sens zostawiać pieskowi, a inne kawałki mięska czy kości nie ma sensu. Ta zmiana czasu robi różnicę i bardzo bym chciał w sumie, żeby już został taki czas letni zawsze. No ale zobaczymy, co jeszcze wymyślą. Pewnie jeszcze zmiana czasu nas czeka. A ja dzisiaj, no już pewnie kończę. Słoneczko zachodzi, ja się jeszcze chwilę pokręcę. No i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem nie przy takim zachodzącym słońcu, a po prostu przy pełnym południowym słońcu. Jeszcze te kilka dni temu aż tak biało nie było. Rozkwitły te kwiaty, a w zasadzie rozwinęły się bardzo, bardzo szybko. No bo jednak temperatura przez ostatnie dni też zachwycająca. Można by powiedzieć, że praktycznie lato. Stara śliwka, ona ani razu jeszcze nie miała owoców, no ale kwitnie naprawdę ślicznie. I pachnie też. A tu proszę, już pierwszy kwiat truskawki, pierwszy przynajmniej, który dojrzałem w tych nieosłoniętych, przed świętami, no już zaczynają kwitnąć. Bardzo fajnie, aby się z tego cieszyć. Nie wiem, czy to widać, ale pod osłoną, o teraz widać, tych kwiatków już jest naprawdę dużo, więc chyba trzeba będzie tą włókninę ściągnąć. No i niech owady zapylają te truskawki. No bo jeżeli nie będą miały tam dojścia, o tak jak tu kolejny kwiat, tam cała góra, no to przecież te truskawki nie zostaną zapylone. Spojrzę w prognozę pogody i jeżeli nie będzie zapowiedzi przymrozków, to zaraz to ściągam. Agrowłóknina ściągnięta, no różnica jest olbrzymia. Tu co było przykryte, tu co nie było przykryte. No i to widać ewidentnie, przymrozki uszkodziły. Tu natomiast liście zdecydowanie większe. No oczywiście agrowłóknina to jedno, ale i nawadnianie to drugie. Szczerze to myślałem, że kwiatów jest więcej, ale jest bardzo dużo zalążków, więc pewnie z dnia na dzień będą wybijać. No ale takie jak tu też na pewno cieszą. Może niedługo pojawią się też malutkie zawiązki truskawek. No dobra, fajnie. Mokro jak widać jest, więc w sumie nawadnianie to jeszcze przeniosę teraz do ogródka. Niestety, ale nie wypuściłem jeszcze drugiego kranu z wodą na zewnątrz i mam podpiętego tylko jednego węża. No i taka przepinka póki co, ale po świętach przyjadę i na pewno tą wodę zorganizuję jakoś inaczej, żeby nie trzeba było zamieniać truskawki czy tu ogródek, tylko żeby nawadnianie chodziło równocześnie. No chwastków widzę już powybijało, no ale na szczęście też wybiła rzodkiewka. I fajnie, no bo ją będę chciał pożytkować jak najszybciej, a potem wsadzić tu po niej już coś docelowego. Więc dobrze, że ona rośnie, tak jak widać. Sałatki też się wzięły ładnie do rośnięcia.
Nawet bym powiedział bardzo ładnie. O, tu już widać, że końcówka, gdzie jest podłączona, to zaczyna wąż się pocić, więc zaraz też zrobi się tu mokro. Sałatki fajnie rosną i już nawet też widać kolejne sadzonki i to takie nawet spore, które trzeba będzie popikować. Najgorzej to, że one w tych chwastach też tutaj powschodziły, no i stąd je jakoś powybierać, no trzeba będzie się pobawić. Bardzo ładnie też ruszył w końcu szpinak, podlałem go w tej chwili, no bo tu nawadniania nie ma i raczej nie będzie na tym kawałku, bo to jest taki kawałek tymczasowy. Nie rosną, a teraz ciepła dostał. No i jak widać, już fajne listki. I szczypiorek też całkiem. Myślę, że już trzeba sobie go troszeczkę pozrywać, bo nie wiem, czy przyjadę teraz znowu za kilka dni, czy dopiero za tydzień. W ogródku zrobię jeszcze jedną rzecz. Zostało mi kilka pomidorków, których nie miałem już gdzie popikować. Wiem, że końcówka kwietnia to zdecydowanie za wcześnie, ale wyrzucić szkoda i po prostu je gdzieś tu posadzę. Więc to powędruje po prostu do ziemi. Tu gdzieś jak ten wąż się załamuje. Złapie się, to się złapie. Nie, to trudno. Mam tego dużo. W sumie to po co mi rębak? Jest przecież wariaćko. Trzeba to pogryzie, trzeba to na mniejsze, na większe. No, pomocnik. Rozdrabniaj. A w środku ja dzisiaj żadnej konkretnej roboty oczywiście zaczynał nie będę, chociaż przydałoby się pomału kłaść płytki na ścianie, ale to spokojnie przede mną. Jedyne co zrobię, to pousuwam te kliny, ten system poziomujący oraz krzyżyki, no bo to już przecież niepotrzebne. Wiele dni minęło, nawet pewnie za długo niektórzy by powiedzieli, żeby to na drugi dzień ściągać. Ja oczywiście nie mam możliwości ściągania na drugi dzień. Trzeba będzie to też doczyścić, bo jak widać gdzieś tam mi się pochlapało klejem przy próbie gdzieś tam wyrównywania tego i ogólnie klejenia, tak żeby było solidnie. Więc akurat taka robota na jakieś maks pół godzinki pewnie. Pozabierać to i umyć podłogę. Przechwaliłem chyba ten system, bo zdarzają się takie, już drugi, gdzie się to urywa. I teraz jest problem, jeżeli to się urwie tak i wystaje ponad płytka. Tam to się urwało pod płytkami, więc nie było problemu. No a tu gdzieś te 2 mm zostały ponad. I teraz ani kombinerkami, ani niczym innym tego wyciągnąć nie mogę, więc będę musiał ten klej jakoś wyskrobać i pewnie dopiero to wyjdzie. Wszystkie te kołeczki, krzyżyki, systemy powyciągane. Podłoga goła, ale stwierdzam, że nie będę jednak tego mył. Bez sensu, no bo i tak przecież jeszcze będę układał tu, więc mi się to zakurzy. Wymyję, wyczyszczę to dopiero przed samym fugowaniem. No bo tego domywania jednak też troszeczkę będzie. A tu wiadomo, chodzi się w butach, no to jest jak jest. No okej, dzisiaj już chyba nic więcej. Święta i te sprawy, więc po prostu na dwór chwilę pospacerować. Jakoś się rozleniwiłem i w sumie nic bardzo już nie nagrywałem. Ale no ileż można oglądać kwiatuszki czy inne rzeczy. Tutaj jeszcze chwilę z pieskiem nad stawem. W sumie lubię na ten staw przychodzić. Przed chwilą standardowo też rzuciłem 2 kromki pieczywka, ale na razie jeszcze nic nie dziubię. Pewnie za chwilę zacznie. No cóż, takie popołudnia, w zasadzie to wieczory, gdzie godzinkę się nic nie robi, też potrzebne. A szczególnie przed świętami, w trakcie których mam nadzieję, że też trochę odpoczywacie pomiędzy spotkaniami przy stole. Więc tak już na koniec Wielkanocy i na koniec tego odcinka dużo zdrowia ode mnie i spokoju ducha. Dzięki za obejrzenie i do następnego razu.